Historia reaktorów jądrowych rozpoczęła się w latach 40. ubiegłego wieku w Chicago. 80 lat to szmat czasu i wiele się w tych latach wydarzyło. Reaktory powstałe na przestrzeni tych 80 lat możemy podzielić na kolejne generacje. Pierwsze reaktory miały głównie charakter badawczo-wojskowy, jednak prawie od początku pracowano też, początkowo teoretycznie, nad pokojowym zastosowaniem ciepła uwalnianego przy rozszczepieniu. Na przykład do wytworzenia pary pod ciśnieniem, która napędza turbinę, a ta generator lub śrubę okrętu. Połowa lat 50. to początek energetyki jądrowej. Oddano wtedy do użytku pierwsze reaktory energetyczne o mocy elektrycznej kilkudziesięciu megawatów. Te pierwsze, jak i nieco późniejsze konstrukcje, oddawane do użytku do połowy lat 60., dziś określamy jako pierwszą generację. Widzicie Państwo na rysunku artystyczną wizję rozwoju różnych typów reaktorów, które powstały w lub przy współpracy z Argonne National Laboratory. Laboratorium to powstało w 1946 roku i przejęło od Uniwersytetu Chicagowskiego i projektu Manhattan rozwój pierwszych reaktorów. Są to oczywiście głównie reaktory badawcze, ale na wielu z tych konstrukcji opierały się amerykańskie reaktory energetyczne pierwszej i drugiej generacji. Okres od połowy lat 60. do połowy 80. to okres drugiej generacji. Budowano reaktory o większych mocach i sprawnościach. Eksperymentowano z różnymi ich typami. Wiele konstrukcji drugiej generacji pracuje do dziś, choć właśnie osiąga wiek emerytalny. Można rzec, że reaktory drugiej generacji, przynajmniej te bardziej udane konstrukcje, prawie do dziś stanowiły o obliczu energetyki jądrowej. Warto dodać, że reaktory tej generacji dostarczają od kilkuset do 1000 megawatów elektryczności i że wiele pomysłów na reaktory czwartej generacji ma swoje korzenie właśnie w tamtych czasach. Dotyczy to też reaktorów wysokotemperaturowych, oznaczanych HTR, od angielskiego High Temperature Reactor. Na początku lat 80. ubiegłego stulecia znacznie zaostrzono przepisy licencyjne. To poważnie zwiększyło koszty budowy. Wielu wcześniejszych producentów zrezygnowało. Również dla wielu modeli wymagania okazały się zbyt trudne do spełnienia. Reaktory, które projektowano i zbudowano według nowych wymogów, określamy mianem reaktorów trzeciej generacji. Są to praktycznie modele tylko dwóch typów. Reaktory wodno-ciśnieniowe, oznaczane skrótem PWR od angielskiego Pressurized Water Reactor, oraz reaktory wodno-wrzące, oznaczane skrótem BWR od angielskiego Boiling Water Reactor. Obydwa te typy to reaktory lekkowodne. To znaczy, że zwykła, albo inaczej mówiąc lekka woda jest zarówno chłodziwem, jak i moderatorem. Upraszczając, możemy powiedzieć, że reaktory ciśnieniowe różnią się od wrzących miejscem wytwarzania pary. W reaktorach wodno-ciśnieniowych woda chłodząca paliwo krąży w obiegu zamkniętym pod ciśnieniem i nie wrze, zaś para powstaje w wytwornicy pary w obiegu wtórnym. W reaktorach wodno-wrzących zaś woda chłodząca krąży pod mniejszym ciśnieniem, dzięki czemu para powstaje bezpośrednio na prętach paliwowych. Ponieważ para jest wytwarzana w obiegu pierwotnym, w BWR-ach nie potrzebujemy dodatkowego drugiego obiegu. Temperatura w rdzeniu z wodą nie powinna przekraczać 350 stopni Celsjusza. Reaktory obu tych typów w zasadzie nie mają zastosowania przemysłowego poza energetyką. Reaktory budowane obecnie na świecie wytwarzają od 1 do 1,5 gigawata mocy elektrycznej, czyli jeden reaktor byłby w stanie zasilić w energię elektryczną ponad 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce. A co dalej? Prace nad nowymi reaktorami potoczyły się w 3 kierunkach. Pierwszym było ewolucyjne ulepszenie reaktorów trzeciej generacji.
mówimy o reaktorach generacji 3. Drugi kierunek to reaktory o mniejszej mocy, uproszczonej konstrukcji, niemal bezobsługowe, o pasywnych systemach bezpieczeństwa i niższej cenie jednostkowej, tak zwane małe reaktory modułowe. Wreszcie trzecim kierunkiem są prace nad radykalnie nowymi rodzajami reaktorów, które nazywano reaktorami 4. generacji. Jednym z nich są reaktory o bardzo wysokiej temperaturze, chłodzone gazem, oznaczane skrótem VHTR, od angielskiego Very High Temperature Reactor. Reaktory wysokotemperaturowe, czyli HTR-y, formalnie do 4. generacji nie należą. W praktyce są szczeblem rozwoju w drodze do reaktorów VHTR, a także małymi reaktorami modułowymi. Prototyp reaktora HTR dla Polski mógłby powstać w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Reaktory HTR dla polskiego przemysłu mają być reaktorami o stosunkowo małej mocy i rozmiarach, z rozbudowanymi pasywnymi systemami bezpieczeństwa. Ich parametry mają pozwolić na łatwą wymianę istniejących w zakładach przemysłowych kotłów gazowych lub węglowych na reaktory. Para wyprodukowana w reaktorach po prostu zostanie dostarczona do istniejących instalacji transportu ciepła. Reaktory HTR nie mają produkować prądu. Ich głównym zadaniem będzie produkcja ciepła. Zastąpienie kotłów na węgiel, ropę czy gaz czystą i praktycznie nieemisyjną instalacją jądrową, działającą 24 godziny na dobę i niezależną od warunków pogodowych. Reaktory HTR nie są konkurencją, lecz uzupełnieniem dla OZE. Są szansą na zastąpienie węglo- czy gazożernych kotłów w przemyśle.